Tradycyjne pojęcie poddawania się jest kojarzone z negatywnymi konotacjami uległości czy porażki. Jednak w kontekście duchowym poddawanie się nabiera zupełnie innego, głęboko pozytywnego znaczenia. To nie rezygnacja, lecz mądra akceptacja, klucz do zrozumienia i spokoju wewnętrznego. Akceptacja rzeczywistości, bez względu na jej oblicze, może stać się fundamentem świadomego i spełnionego życia. Poddawanie się w sensie duchowym to proces akceptacji, który nie oznacza rezygnacji. Chodzi o zrozumienie, że pewne aspekty życia są poza naszą kontrolą i wymagają od nas odwagi do przyjęcia ich takimi, jakie są. Możemy znaleźć paralele w filozofii stoickiej, buddyzmu, a nawet w niektórych chrześcijańskich doktrynach, gdzie poddawanie się jest widziane jako droga do osiągnięcia wewnętrznego pokoju. Poddanie się oznacza świadomą akceptację, podczas gdy rezygnacja ma charakter bierny, wynikający z uczucia bezsilności. Poddanie się to aktywna praca emocjonalna i duchowa, która wymaga od nas dojrzałości i samozrozumienia. Przyjęcie rzeczywistości nie oznacza, że przestajemy dążyć do zmiany, ale że zmieniamy naszą perspektywę wobec obecnej sytuacji. Akceptacja jest nie tylko drogą do wewnętrznego spokoju, ale również do głębszego zrozumienia siebie i świata. Akceptacja pozwala nam odnaleźć spokój nawet w najbardziej burzliwych czasach, zmniejszając nasz wewnętrzny opór. Poddanie się wymaga od nas głębokiej osobistej pracy, która przekłada się na wzrost dojrzałości emocjonalnej i duchowej. Poddając się, nie rezygnujemy z działania, wręcz przeciwnie, stajemy się bardziej świadomi i celowi w naszych działaniach. Poddawanie się rzeczywistości w duchowym sensie jest drogą do osiągnięcia głębokiego zrozumienia i harmonii. Jest to proces, który wymaga od nas otwartości, cierpliwości i odwagi do zmierzenia się z prawdą o sobie i świecie. Przez akceptację uczymy się żyć pełniej, z większą świadomością i pokojem wewnętrznym. W ten sposób poddawanie się staje się nie tyle rezygnacją, co świadomym wyborem życia w zgodzie z rzeczywistością, co jest kluczem do prawdziwej wolności i spełnienia. Jedyne, nad czym możemy mieć kontrolę, jest stan, w jakim znajduje się nasz środek. Stan naszych myśli, naszego reagowania, naszej perspektywy i podejścia do sytuacji. Nie możemy mieć kontroli absolutnie żadnej nad czynnikami zewnętrznymi, nad tym, co kto zrobi, pomyśli lub jak nas potraktuje. Niestety, ale nasz umysł, będąc w swoim potoku myślowym, będzie dążył za wszelką cenę do różnego rodzaju kontroli, która wykracza poza jego możliwości kontrolowania, czyli będzie chciał kontrolować czynniki zewnętrzne. Każdego dnia stawiamy bardzo dużo oporu względem rzeczywistości i często nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy, ponieważ tyczy się to zarówno małych rzeczy, jak i dużych rzeczy, którym stawiamy opór. Małe rzeczy mogą być takie, że denerwujemy się, gdy pada deszcz. Stawiamy wewnętrzny opór i wypływa z nas negatywność, nastawienie emocjonalne, które jest niesłużące, jest negatywne od środka. Wychodzi ze środka nasz negatyw. Może to być stawianie oporu tyczące się wydarzeń, które mają nadejść. Na przykład masz ochotę iść na jakąś imprezę, na jakąś domówkę, może do jakiegoś klubu, może mieszkasz w niedużym mieście, może jest tylko jeden klub, masz ochotę się rozerwać, ale mentalnie obawiasz się tego, że spotkasz tam na przykład swoją byłą, albo jakąś osobę, z którą masz na pieńku, rozgrywasz różne scenariusze w swojej głowie i w ten sposób stawiasz wewnętrzny opór, nawet nie tyle temu, co cię spotyka, ale temu, co może cię spotkać. Na przykład w pracy, gdy nie podoba ci się twoja praca, nie bardzo chcesz wykonywać kolejny dzień tych samych telefonów i stawiamy temu opór. Tworzy się negatywizm w środku, nie chcemy być w tej sytuacji. Możemy mieć opór względem różnego rodzaju osób. Po pierwsze, nie chcemy spotkać danej osoby, a po drugie, jak już ją spotkamy, to mówimy do siebie, że oby te osoby były do mnie nastawione w postaci A, B i C, ponieważ jeżeli będą nastawione inaczej, znów powiedzą to, co mi się nie spodoba, to zdenerwuję się i to będzie ich wina. To ich wina, że tacy są, wiecie.
Podczas procesu tworzenia wewnętrznego oporu często szukamy potwierdzeń w innych ludziach. Środowisko, w którym się obracamy i trzymamy się z nimi na co dzień, jeżeli mają niski poziom świadomości, niski poziom tego, jak funkcjonuje stawianie oporu, to będą wtórować ci. Często zdarza się tak, że po prostu poklepują nas po plecach nasi najbliżsi, ponieważ sami popełniają różnego rodzaju błędy retoryczne, jeżeli chodzi o mental i postrzeganie i wiecie, to jest takie trochę błędne koło. W stawianiu oporu chodzi o to, że jesteśmy bardzo mocno związani z naszymi myślami, a nasze myśli są związane z różnego rodzaju formami myślowymi, czyli na przykład ja myślę o sobie, że jestem osobą kulturalną i ta myśl jest we mnie bardzo mocno zakorzeniona, jestem bardzo związany z tą myślą emocjonalnie. To jest forma myślowa, to jest forma, którą przybiera ego, aby zachować identyfikację i ja w trybie przetrwania próbuję utrzymać ten wizerunek, ponieważ głęboko w niego wierzę, a podważenie tego wizerunku, mój instynkt przetrwania by się uruchomił, ponieważ ja muszę przetrwać w takiej formie, w jakiej jestem, ja jestem kulturalny. Spotykamy wtedy osobę, która mówi, ale ten Adi to jest niekulturalny. Wiecie, i wtedy pojawia się opór. Pierwsze co, pojawia się opór, pojawia się defensywa, pojawia się chęć obrony przed tym atakiem, ponieważ nasza forma myślowa i ego wszelkie podważenie naszej rzeczywistości odbiera jako atak i stąd pojawia się opór. Możemy być też związani myślowo nie tylko z wizerunkiem własnej osoby, ale jakichś sytuacji, jakichś poglądów. Uważam, że prawica ma rację, lewica nie ma racji. Więc jeżeli spotkam kogoś, kto będzie mówił na odwrót, wytworzy się opór, wytworzy się walka na ego, po prostu tarcie, które skutkuje później innymi rzeczami, ale o tym za chwilę. Możemy być też przywiązani do wyglądu, jaki mamy. Jeżeli ja uważam się za osobę względnie szczupłą, ale ktoś mi powie, że może jestem zbyt wątły, podważy moją formę myślową, moją formę ego, z którą jestem związany, no i pojawia się tarcie wewnętrzne u mnie, pojawia się opór, a przede wszystkim pojawia się chęć walki, defensywy i ataku drugiej osoby. Pokazywanie palcem na zewnątrz. Nie zwracanie się do środka, nie obserwujemy w sobie tego, że to w nas się rodzi opór, że to my nie akceptujemy tej sytuacji. Całą odpowiedzialność za swoje życie przerzucamy na czynnik zewnętrzny. To on mnie źle potraktował, źle powiedział, on ma złą opinię, moja opinia jest lepsza i tak dalej. Jest coś takiego w naszym pojmowaniu, w naszej podświadomości, mechanizm w naszym umyśle, który funkcjonuje w taki sposób, że tam, gdzie ty dajesz uwagę, to po prostu będzie rosło. Jeżeli masz opinię na dany temat, twój umysł z otoczenia będzie sam wyłapywał pewnego rodzaju potwierdzacze twojej opinii, aby umocnić ciebie w niej. Na przykład, jeżeli ja uważam, że kobiety są złymi kierowcami, no to mój mózg będzie raczej miał tendencję do pomijania kiepskich zachowań na drodze ze strony mężczyzn, a z kolei jak zobaczę, że to kobieta coś zrobiła, przecięła mi drogę, to będę reagował podwójnie. To jest mechanizm umysłu, który nazywa się siatkowatym układem aktywującym. Zapraszam do mojego odcinka o podświadomości. Tam, gdzie dajesz uwagę, to będzie w tobie rosło. Więc jeżeli ty dajesz uwagę, na przykład jeżeli czytasz dużo książek o samorozwoju, będziesz się rozwijał mentalnie. Będziesz czytał o wiatrakach, o konstrukcji wiatraków, po prostu będzie to w tobie rosło. Jeżeli będziesz dawał opór i będziesz skupiał się nie na tym, co zachodzi w tobie, tylko będziesz skupiał się na deszczu, będziesz skupiał się na tym, że ktoś ci powiedział, że jesteś gruba. Jeżeli na tym będziesz się skupiać, to będzie to rosło. Twój opór będzie rósł problem w twojej głowie, będzie rosła jej ranga w twoim umyśle. Jeżeli natomiast odwrócisz biegun i w sytuacji, w której ty czujesz, że już jest coś nie tak, mam ochotę już coś mu powiedzieć, bo nie wytrzymam, przecież on nie ma racji, co on gada w ogóle, ja muszę go poprawić. Defensywa. On źle o mnie myśli, mam ochotę przystąpić albo do ataku i powiedzieć, ty, a patrz na siebie, grubasie. Albo mam ochotę defensywnie podejść. Nie, tak nie jest, słuchaj, może trochę merytoryki i tak dalej. W tych sytuacjach dajesz uwagę temu, co rośnie w tobie. Jeżeli dasz tam uwagę, to ten opór zacznie się roztapiać. To jest jak rzucanie światła na zaciemniony pokój. Dając tam uwagę, małymi kroczkami będziesz roztapiał w sobie tę barierę oporu i pozwolisz, aby flow życia po prostu przez ciebie przepływało. Jeżeli każda informacja uderza w ciebie, odbija się i ty musisz teraz odepchnąć to, albo musisz zaatakować, albo musisz zrobić unik, albo musisz się siłować z tym, no to zobaczcie, jak życie wtedy traci barwy, jak tracisz energię, jak czerpie ciebie ten opór wewnętrzny, ta walka, ta chęć tej defensywy, chęć ataku, pokazania, że to ja mam rację, takie wykłócanie się przez twoje ego. Jeżeli w ten sposób będziesz prowadził swoje życie, no to nie będzie w tobie tego naturalnego flow, które po prostu przepływa przez ciebie. I będzie ci po prostu kiepsko w życiu. Więc po pierwsze jest to dawanie uwagi, a po drugie musisz przebaczyć każdemu momentowi, który cię spotyka z góry.
Musisz być gotowy na przebaczenie. Wstając rano, spiesząc się do pracy, uruchamiając żelazko, aby wyprasować jedyną koszulę, która jest czysta i którą planowałeś od 3 dni ubrać, ale może prokrastynujesz i na ostatnią chwilę z rana chcesz ją wyprasować. Musisz już z góry przebaczyć temu żelazku, że ono przestanie działać. Płynąć z prądem. Musisz iść, będąc po prostu mieć otwartą energię. Nie stawiać oporu na to, co się pojawia. Wiecie, jeżeli jest w was opór, to wytwarza się negatywizm, negatywne emocje, negatywne mentalne pozycje względem sytuacji, osób lub nawet samego siebie. Pojawiają się etykiety. On jest głupi, on jest niedouczony, on jest biedny, on jest gruby, on jest taki, on jest sraki. Ta sytuacja jest beznadziejna, mam beznadziejną pracę, nigdy mi się nie uda. Etykietujesz po prostu wszystko, tworząc coraz więcej oporu, coraz więcej napięcia, a jeżeli jesteś napięty mentalnie i stawiasz opór, to przecież ciało i umysł jest jednością. W moim odcinku o podświadomości również o tym mówię. Więc jeżeli ty stawiasz opór mentalny tutaj, to samo będzie działo się z twoim ciałem. Będziesz miał ponapinane ciało. Będzie to rzutowało na jakość twojego życia, na jakość twojego snu, nawet na to, jak chodzisz, jaką masz postawę. A z kolei napięte ciało będzie napędzało takie błędne koło. Będziesz napięty w ciele i w umyśle. Co jest taką fundamentalną potrzebą, poza tymi najbardziej trywialnymi, których potrzebuje nasze ciało, żeby przetrwać każdy kolejny dzień? Fundament mentalny. Jeżeli twój fundament mentalny jest chwiejny, łatwo cię dotknąć, łatwo cię napiąć jakimś zdaniem, łatwo cię poruszyć, łatwo cię wyprowadzić z równowagi, łatwo wprowadzić cię w tryb defensywy, łatwo wprowadzić cię w tryb ataku, łatwo sprawić, że posuniesz się do rękoczynów, że będziesz żądny zemsty, że poświęcisz swój czas, aby dokonać różnego rodzaju zemsty, stawiać opór, walka na ego. Jeżeli twój fundament mentalny nie jest stabilny, nie jest spokojny, nie jest opanowany, to wszystkie twoje decyzje, które będziesz brał z poziomu złości, gniewu i tak dalej, nie będą dawały ci żadnych konstruktywnych owoców, nie będą pchały cię w kierunku rozwoju twojej psychiki, a tak naprawdę będą cię tylko pogrążały. Jeżeli twój fundament jest chwiejny, to cała konstrukcja, która na nim stoi, również będzie chwiejna. Będzie łatwo ją rozwalić, będzie się cały czas kołysać. Twoje decyzje i twoje działania będą po prostu kiepskie pod kątem tego, jak prowadzisz swoje życie. Sam będziesz niezadowolony z siebie na tym głębokim poziomie. I właśnie wtedy, stąd, między innymi, biorą się takie postacie jak hejterzy w internecie, ludzie, którzy wyzywają obcych ludzi w grze, ponieważ ten słabo gra i on ma ochotę mu pocisnąć, że jest idiotą, że jest kretynem, co on robi, żeby odinstalował tę grę. Hejterzy w komentarzach na YouTubie, wyzywający ciebie, twój wygląd komentujący. To jest właśnie stąd, że oni stawiają przez całe życie opór, są tak ponapinani, ich życie ma tak niską jakość, że przekłada się to potem, wylewa się aż uszami. Im więcej oporu masz w sobie, tym będzie tobie trudniej przejść każdy dzień, a z biegiem czasu będziesz już tak zmęczony, że po prostu będziesz sfrustrowany, nie będziesz lubił życia, nie będziesz widział go w kolorowych barwach. Cokolwiek złego cię nie spotyka, ciężka sytuacja mentalna, fizyczna, może coś połamałeś, naprawdę różne rzeczy nas spotykają. Pamiętajcie, że to są idealne i najlepsze momenty do wzrostu świadomości. Nie wiem, czy wiecie, ale kot jak spada z drzewa, on cały się rozluźnia. I dzięki temu przy upadku, nawet z wysokich wysokości, kotom często nic nie jest, ponieważ spada jak guma. Tak samo jest z ludźmi, którzy są bardzo pijani. Gdy uderzy w nich samochód, mają większe szanse na przeżycie i bycie mniej poturbowanym, ponieważ są rozluźnieni. Ci pijani są nieświadomie rozluźnieni, a kot ma tak zaprogramowane swoje oprogramowanie przetrwania, że rozluźnia się spadając i spada jak gumka i nic mu po prostu nie jest. A gdyby był twardy i ponapinany, walczył z tą sytuacją, że on teraz spada, o nie, ja nie chcę spadać, co za głupia grawitacja, co za głupie drzewo, co za głupie pazury, ja teraz spadam. No to wali o ziemię jak cegła. I szkoda jest większa, ponieważ nie przepuszcza przez siebie sytuacji. Nie ma lepszej sytuacji do wzrostu niż trudna sytuacja. Musisz traktować to jako szansę. Mogę teraz wzbogacić swoje życie duchowe, mentalne i emocjonalne. Mogę stać się silniejszy. Poddawanie się duchowe nie jest rezygnacją, nie jest strachem i nie jest brakiem rozwiązania. Zaufajcie mi, że moment, w którym się poddasz, jest najbardziej klarownym, jaki możecie spotkać. Wchodzisz znowu w stan przepływu. Twój umysł znowu jest na obrotach przepływu. Obieg nie jest zamknięty. Jesteś uwolniony. I jesteś w stanie po prostu wtedy podjąć takie działania, które pchają cię w kierunku rozwiązania, które nie dolewają oliwy do ognia. Zapraszam was do mojego odcinka o sztuce opanowania
tam mówię o dolewaniu oliwy do ognia. Poddawanie się jest wybaczeniem. Jest zdaniem sobie sprawy, że każdy z nas przechodzi różnego rodzaju rzeczy. Gdy poddasz się, jesteś w stanie dostrzec głębię danej sytuacji. Gdy ktoś cię wyzywa, a ty nie stawiasz oporu, tylko pozwalasz sobie przepłynąć tej emocji przez ciebie, to jasność umysłu od razu pokaże ci nie chęć zemsty, ataku czy defensywy, tylko twój umysł jak na obrazku pokaże ci, z czym zmaga się osoba, która cię teraz wyzywa, która próbuje mieć rację, która próbuje zrobić z ciebie głupka, żebyś przyznał ty jej rację, bo jest najmądrzejsza. Uwierzcie mi, że karty klarowności same otworzą się w waszej głowie. Wszystko rozbija się po prostu o akceptację. Akceptację tego, co jest. Uważajcie jednak na sytuacje, w których będziesz chciał powiedzieć: a mam to w dupie, a nie obchodzi mnie to, mam na to ponieważ tak naprawdę tego typu określenia są nacechowane negatywnie w danym kierunku. Jak ktoś mówi: mam na to wywalone, sram na to, to jest nacechowane. Więc pozornie może to wyglądać jak okej, ten ktoś akceptuje, ten ktoś się poddał, nie interesuje go opinia innych, nie interesuje, czy spadnie mu deszcz na głowę. Ale nie do końca tak jest. To jest tak naprawdę tylko maska, a w środku taka osoba chowa jakąś urazę do danej osoby czy też sytuacji. Nieświadomie udaje tylko, wydaje jej się, że ma to gdzieś, a tak naprawdę nie ma. Tam cały czas jest opór. Ukryta walka, ukryty opór pod postacią maski, że mam to w dupie. Także warto zwrócić na to uwagę. W tej chwili czuję radość, w tej chwili czuję smutek, w tej chwili czuję rozdrażnienie, w tej chwili czuję stres i niepokój. To jest fasada i różnego rodzaju fasady zawsze będą. Lepsze, gorsze, lepiej wstałem lewą nogą, prawą nogą, ktoś coś zrobił, może tutaj się bardziej zmartwiłem, może się przejmuję tym, co będzie mnie za tydzień czekało. To będzie zawsze. Jesteśmy emocjonalnymi istotami, to będzie zawsze. Wzloty i upadki, lepsze nastawienie i gorsze. Chodzi o fundament, żeby twój fundament nie był zbudowany na oporze, że ty idziesz w jakieś miejsce już z 10 różnymi pozycjami mentalnymi. Nie chcę tej osoby spotkać, nie chcę, żeby tak do mnie powiedzieli. Różnego rodzaju opory, wiecie. Jeżeli twój fundament będzie swobodny, rozluźniony, pozwolisz sobie na wszystko, będziesz gotowy na wszystko. Wychodząc z uzależnienia, będziesz gotowy na to, że będziesz miał kiepski pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc, będziesz wkurzony, będziesz się nudził. Jeżeli ty już z góry wybaczysz sobie, wybaczysz tym sytuacjom, zmienisz fundament, zmienisz percepcję, poddasz się, stworzysz akceptację, to wszystko inne, te emocje, które będą się pojawiały na tej fasadzie, będziesz w stanie zauważyć i po prostu spokojnie je przeżyć. Nie będziesz miał tła, które jest wzburzonym oceanem, tylko będzie spokojnym jeziorkiem, z płaską taflą. Takim przykładem może być też na przykład proces starzenia się. U mężczyzn, u kobiet trochę bardziej. Mamy teraz wysyp kobiet, które dochodzą do sędziwego wieku 50, 60, 70 lat. Widać ewidentnie po tych wypchanych ustach, podniesionych polikach. Po pierwsze, nie wygląda to estetycznie. Są kobiety w sędziwym wieku, które wyglądają jak potwory, bo miały tak dużo operacji plastycznych, te usta wypchane, że te wcięcie to nie istnieje na górnej wardze na środku. To jest nic innego jak stawianie oporu temu, że się starzejesz i nieakceptowanie tego. Co później emanuje z twojego ciała, które wygląda nienaturalnie. Widać, że stawiasz opór aż w przesadnym stadium. Po prostu to widać. No i jeżeli ktoś nie akceptuje sam siebie w lustrze do takiego stopnia, że wydaje dziesiątki tysięcy, setki tysięcy złotych czy dolarów, aby zmodyfikować swoją twarz, no to zastanówcie się, odpowiedzcie sobie sami. Czy nieakceptowanie w siebie w lustrze jest prognostykiem na udany dzień? Udane życie? Udaną końcówkę życia? Gdy zaakceptujesz, że się starzejesz, nie wyglądasz już witalnie. Gdy poddasz się temu, to otworzą się nowe karty. Docenisz to, że masz więcej doświadczenia życiowego, że możesz komuś doradzić, że dużo przeżyłeś, że twoje życie było wspaniałe. Przykładem może być też koniec związku, gdy ktoś nas zostawia. Stawiamy dużo oporu tej sytuacji. Nie godzimy się z nią, co skutkuje napięciem, co skutkuje, że ból rozstaniowy trwa dłużej, ponieważ, tak jak pokazałem, idzie na nas uczucie rozstania. My się blokujemy. Ja nie chcę tego. Zakładamy tarczę i to w nas uderza każdego dnia. Boli nas ręka od trzymania tej tarczy. Może w głowę nas ta tarcza obija. Nie mamy już siły, minął rok, a my dalej trzymamy tę tarczę. Wiecie, jeżeli nadciąga chmura burzowa, dla kontekstu i dobra przykładu wyobraźmy sobie jedną chmurę burzową, która nadciąga. Jeżeli będziesz uciekał, stawiał opór w formie ucieczki, uciekasz sobie tutaj, ona leci, dopada cię w końcu i zobacz, ona już pada na ciebie i cały czas pada. Cały czas pada. Może kiedyś cię wyprzedzi. A jeżeli ty będziesz szedł w kierunku tego, poddasz się temu deszczowi, pójdziesz w jej kierunku, to zobacz, pyk, pyk, pyk,
Nie ma tego deszczu już. Poddanie się, pozwolenie przepływu, przepłynięcia sobie tych wszystkich negatywnych emocji, poczucie ich. Okej, szansa numer 1, poddanie się, akceptacja sytuacji, nie wyszła mi. Jestem cały w emocjach, stawiam opór, nie wychodzi mi. Okej, to wtedy pozwól sobie popatrzeć, jak to wygląda. Pozwól sobie odetchnąć, popatrzeć, pozwól swojemu ciału się trzęść. Pozwól swoim skroniom pulsować ze zdenerwowania. Pozwól swoim dłoniom się pocić. Pozwól swojemu żołądkowi się skręcać. Pozwól sobie na to, nie stawiaj oporu. Jeżeli już w sytuacji nie dałeś rady się poddać, to nie walcz dalej sam ze sobą. Nie walcz dalej, nie stawiaj tego oporu. Po prostu to zaobserwuj. Ja będę powtarzał w każdym moim odcinku jak mantrę. Obserwacja siebie, tego co się dzieje w środku, jest kluczem do spokoju i do jakości życia. Jeżeli coś już się stało, emocje cię obwładnęły, to nie rób tak, że Jezu, ja nie chcę tego czuć, jestem taki zdenerwowany, a nie powinienem być zdenerwowany, powinienem być opanowany. Nie, na spokojnie, krok po kroczku zbudujesz na nowo przepływ. Pozwól sobie być w danej emocji. Nie walcz, nie stawiaj oporu. Słuchajcie, kolejnym przykładem może być na przykład choroba. Ja personalnie mam przepuklinę rozworu przełykowego. To oznacza, że mój żołądek nie zamyka się. Muszę podporządkować moje jedzenie pod zegarek. Jeżeli mam w planie ćwiczenia fizyczne, muszę spojrzeć na zegarek, kiedy mogę zjeść. 3 godziny przed jakąkolwiek aktywnością fizyczną. Jeżeli mam w planie pójście spać, a raczej codziennie mam takie plany, muszę wiedzieć, kiedy mogę zjeść. Muszę sobie obliczyć, muszę z zegarkiem w ręku żyć. Ja bardzo długo stawiałem temu opór. Uważałem się za zepsutą zabawkę. Nie odzyskam już tego zdrowia. Jestem beznadziejny. Moje ciało jest beznadziejne. Czemu mnie to spotyka? Ja nie mogę chodzić na siłownię jak inni. Nie mogę żyć tak jak inni, bawić się tak jak inni. Stawiałem opór, nie akceptowałem tego, że tak jest. Obwiniałem świat zewnętrzny i własny żołądek za to, że jestem nieszczęśliwy. Teraz już tak nie jest. Zaakceptowałem to, przepływa to przeze mnie i jest mi po prostu łatwiej z tą dolegliwością. Dzisiaj idę sobie na siłownię na 18. Okej, no to o 15 ostatni posiłek. Tyle. 3 rzeczy, które możesz zrobić, jeżeli coś złego cię spotyka. Zmienić tę sytuację, ulepszyć ją lub ją opuścić. Ale jeżeli ty nie akceptujesz, stawiasz opór, walczysz, napinasz się, to w tobie rośnie, nie akceptujesz rzeczywistości, to każdy z tych 3 wariantów będzie trudniejszy do powzięcia. Pamiętajcie, poddanie się nie oznacza rezygnacji, ale raczej przyjęcie rzeczywistości w sposób, który pozwala na zdrowe przystosowanie się do zmieniających się okoliczności i otwarcie się na nowe możliwości rozwoju i doświadczenia. Poddanie się to aktywna praca, a nie bierność. Poddanie się wymaga od nas głębokiej, osobistej pracy każdego dnia. To by było na tyle, dzięki za uwagę. Dzisiaj wyszedł trochę dłuższy odcinek, ale był on bardzo fundamentalny, bardzo ważny dla mnie. Ja się teraz uczę poddawać, każdego dnia uczę się poddawać i jest mi coraz lepiej. Jeżeli wytrwałeś do końca, bardzo się z tego cieszę. Bardzo się cieszę, że doceniasz mój content. Będzie mi miło za wszelkiego rodzaju komentarz lub ogólnie jakikolwiek ślad, który zostawisz po sobie na moim kanale. Trzymajcie się w uważności, trzymajcie się we flow, w braku stawiania oporu i w świadomości swojego ciała, swoich emocji. Obserwujcie się, cokolwiek złego się pojawia, obserwujcie się. Nie pokazujcie palcami, nie przybierajcie jak jeż, kolców, nie bądźcie defensywni, nie atakujcie. Po prostu dajcie sobie przepłynąć temu, co jest. Dajesz sobie wpłynąć w tej sytuacji i wypłynąć. I wtedy rozwiązania przyjdą same. Możesz mi zaufać, daję ci moje słowo. Także trzymaj się, na razie, hej.